Cześć, nazywam się Mateusz Kanigowski i jestem założycielem i głównym instruktorem w firmie DTF Solutions. Aktualnie już 6 lat profesjonalnie zajmuję się strzelectwem, a dokładnie ergonomią strzelania i posługiwania się bronią. Prowadzimy zajęcia tak naprawdę w całej Polsce, prowadząc je na różnych systemach broni palnej, w tym systemach AR-15. Sam wywodzę się ze środowiska airsoftowego. Od tego zaczęła się moja przygoda w ogóle z bronią, jaki by pomysł, zamysł na to, żeby zajmować się tym w życiu. W airsoftie ważny jest ten realizm, który gdzieś tam u nas w tej społeczności strzeleckiej bardzo mocno funkcjonuje. Pojawił się pomysł, żeby porównać jakby nową replikę pewnego rodzaju do aktualnie istniejącej broni. I tak naprawdę ich funkcjonalność i to, czy może być realnie wykorzystana w pewnych aspektach realnego posługiwania się z bronią i prawdziwych sytuacji strzeleckich. Jest to replika karabinka w systemie AR-15. Widzę bardzo duże podobieństwo z SR-16 firmy Nice Armament. Bardzo dobrze i ciekawie złożony karabinek. Wszystkie manipulatory, które tutaj na nim funkcjonują, łącznie z kolbą, z tym jak ona się trzyma, z tym jak jest jakby spasowana ta replika. Jeżeli chodzi o wygląd zewnętrzny, odzorowanie jest bardzo wysokie, ale jest to charakterystyczne dla produktów, dla replik airsoftowych. To jest ich jakby główna domena, tak? Mają wyglądać tak jak prawdziwa broń. W tym przypadku udało się to naprawdę dobrze. Co powiem więcej, z tego co widzę jest rzeczywiście jakaś forma barrel nata, ale takiego, który naprawdę przypomina ten prawdziwy. Lufa względem szyny praktycznie nie ma ruchu. To była pierwsza rzecz, którą sprawdzałem we wszystkich replikach, co mnie szalenie irytowało. A tutaj tego nie ma, więc wydaje się to naprawdę dobrze spasowane. Szyna jest spasowana dobrze też, monolitycznie. Założony jest montaż. Karabinek dostałem tutaj do testów, panowie przywieźli wraz z lunetą Vortexa, która jest zamontowana bardzo solidnie. Oczywiście jest to luneta dedykowana do broni palnej, żebyśmy mieli jasność, więc to jest produkt naprawdę dobrej jakości, więc fajnie, że można było to wszystko tak połączyć. Wszystko działa, funkcjonuje. Wykonałem po prostu pewne drille, pewne ćwiczenia zarówno na swoim karabinku AR-15, jak i właśnie na tej replice, która została mi udostępniona przez ekipę WM-ASG. Wygląda to następująco. Są pewne ćwiczenia i pewne procedury, które swobodnie można wykonywać na tego rodzaju karabinku i bez problemu mogą one zastąpić trening na strzelnicy. Czyli na przykład niektóre elementy pracy manualnej, które są wymagane, możemy trenować bez żadnego problemu na tym karabinku. Co więcej, możemy trenować w warunkach domowych. Suwadu zatrzymuje się w tylnym położeniu. Magazynek, który jest w ładownicy, jest ciężki. To jest też interesujące. On waży ponad pół kilo, czyli tyle, co załadowany prawdziwy magazynek. Ćwicząc w domu z pustymi magazynkami przeładowania, nie wyobrażam sobie ładować pełnych magazynków w domu, ponieważ z punktu widzenia bezpieczeństwa jest to niedopuszczalne. Jakby proces treningowy pewnych elementów jest bardzo, bardzo możliwy. Niektóre manipulatory są identyczne, tak jak w moich karabinkach, co zresztą też sobie zaraz porównamy. Zrzut zamka, który funkcjonuje tak samo. Zamek zostaje, całe suwadło zostaje z tyłu w tylnym położeniu po ostatnim strzale, więc również mogę zweryfikować pustą komorę. Mało tego, jest normalnie stworzony zamek z ryglami. Jest zrzut zamka z drugiej strony, selektor trybu ognia z 3 nastawami, w sensie z nastawą oczywiście safe, z nastawą ognia pojedynczego oraz z nastawą ognia ciągłego. Moje największe zdziwienie było wtedy, kiedy otworzyłem ten karabinek. Mechanizm jego działania pod pewnymi względami jest taki sam, czyli są gazy i ten gaz generalnie wykonuje ma do wykonania 2 zadania. Pierwszym zadaniem jest wystrzelenie pocisku, czyli tej 6 mm kulki. Drugim zadaniem jest odsunięcie suwadła do tyłu. Więc karabinek jest wyposażony w normalny buffer, tak, razem ze sprężyną oporopowrotną. Cały system funkcjonuje tak jak powinien. Mało tego, mamy suwadło, którego wygląd jest podobny, ale oczywiście nie taki sam. Są pewne elementy, które są po prostu inne. Ono też się nie rygluje. Ten karabinek, kiedy ja z niego strzeliłem po raz pierwszy,
on naprawdę ma cykl, który jest na tyle szybki, że można go łatwo porównać z odrzutem, który znajduje się w prawdziwej broni palnej. Funkcjonuje tutaj kontrola tej broni, tak? Czyli jeżeli ja prowadzę z niej ogień, tak to nazwijmy, kiedy strzelam z tej repliki, ja też muszę się zaangażować w to, żeby kontrolować ten odrzut, podrzut, jej masę i tak dalej, i tak dalej. Więc jeżeli chodzi o samo prowadzenie tego karabinka, tak? Naukę postaw, pracę, w jaki sposób składamy się do tej broni, praca na bezpieczniku, który jest dwustronny, tutaj naprawdę jest taka sama jak na moich karabinkach, więc ja tutaj po prostu, dla mnie to było bardzo naturalne, przychodziło mi to z wielką łatwością. On stawia nawet podobny opór, więc tutaj też byłem zaskoczony, wszystko jest ok. A zrzut magazynka, który jest dwustronny, bardzo analogicznie wykonana replika do prawdziwej broni. Jedyna rzecz, która pozostawia u mnie jakby, może nie tyle, że wątpliwość, ale która jest dla mnie istotna, no to jest system zasilania. I teraz ja byłem pewien, że ten karabinek sobie dzisiaj nie poradzi. Ile mamy? 2 stopnie? Mniej więcej mamy około 1 lub 2 stopnie Celsjusza. Moje skojarzenie z repliką gazową było takie, że już nie ogarnia. I teraz naprawdę byłem pozytywnie zaskoczony. Naprawdę pozytywnie byłem zaskoczony tym, że ona pomimo tej temperatury i intensywnego strzelania, naprawdę intensywnego, bo zrobiliśmy 2 lub 3 drille, 2-2-4, 2-2 na niej, żeby to po prostu sprawdzić na jednym magazynku, ogarnęła. To była po prostu wielka frajda, po prostu wielka frajda. I dziś rzeczywiście zaczęliśmy się zastanawiać, żeby w DTF Solutions wykorzystać takie karabinki, chociaż na próbę, do tego, żeby wykonać Force on Frost training. Więc naprawdę bardzo ciekawy temat. Ja ze swojej strony dziękuję. Jeżeli macie jakieś pytania, to na pewno pod spodem w linkach do tego naszego filmiku znajdziecie informacje o mnie, o nas, o tym ewentualnie jak nas znaleźć. Ja mam nadzieję, że nasza współpraca się dopiero rozpoczyna, wiele na to wskazuje i że jeszcze nie raz się wszyscy razem usłyszymy. Ze swojej strony dziękuję i do zobaczenia na strzelnicy.